Siemanko. Jedziemy na jesienny spacerek, na taką tamę do lasu. Mówię idziemy, ponieważ biorę ze sobą swoje dwa kochane piesy. Może być bardzo trudno nagrywać, trzymając dwa psy na smyczy. Aczkolwiek no na razie i tak muszę się trochę spakować, zanim tam ruszę. A przez spakować rozumiem wziąć wszystkie niezbędne rzeczy i zmienić budki. Bo oczywiście w takie miejsce to chyba trochę lepiej jednak w kaloszach popylać. Także za chwilę się widzimy. Jakoś mi się udało z nimi zabrać. Później postaram się wam pokazać może pineskę, gdzie dokładnie jesteśmy. Tędy się wchodzi. Chodźcie, łobuzy. Jak widać jest public footpath, więc mimo że jest tutaj ten gate, ta brama, która być może prowadzi przez pole jakiegoś farmera, to jest to jak najbardziej droga, którą można przejść i ludzie tutaj sobie chodzą na spacery z pieskami czy sami. Wiedzie ona do takiej tamy jakby z jeziorkiem i zaraz za tą tamą jest wejście do czegoś w rodzaju lasku. Nigdy właściwie nie sprawdzałem na mapie, czy ten las nosi jakąś konkretną nazwę, a jest to całkiem prawdopodobne. Nie wiem też, czy ten las jest taki publiczny w kontekście, że jakiś farmer go udostępnił, kawałek swojej ziemi, czy też to jest sytuacja z rodzaju, gdzie to jest jakiś las państwowy. W każdym razie jest dość fajny las. No i jak zbliżę się do tej tamy, to wrócę z kamerą i wtedy też pójdziemy dalej do tego lasu. Postaram się pokazać troszeczkę, jak to wygląda. A tymczasem idę spacerować. Dość nietypowo, biorąc pod uwagę, że jestem w płaszczu, a jednocześnie w kaloszach. Ale można i tak. Ostatnia szansa, żeby skorzystać z tego pięknego słońca tak naprawdę, bo już wchodzimy w taką potężną jesień. Leo, nie szczekaj. Wchodzimy już w taką potężną jesień i no, od jutra już ma być deszczowo, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Także jesteśmy na tej tamie, co mówiłem. Teoretycznie jakbym w tamtą stronę poszedł, a przyszedłem stamtąd, to bym mógł obejść te jeziorko wzdłuż i tam są różne miejsca do łowienia ryb. Jak widać, no permit, no fishing. Czyli jak ma się permit, to można tu łowić ryby. No i jest takie przejście jakby po tamie, bo nie wiem, jak to w sumie nazwać, ale jest tu chyba taka trochę betonowa konstrukcja pod tą roślinnością. A obok nas najzwyczajniej w świecie jeziorko. Tak to się prezentuje. W drugą stronę z kolei
Mamy po prostu czyste pole i gdzieniegdzie jakieś pojedyncze drzewa wyrastają. I idąc cały czas prosto tą ścieżką doszlibyśmy bezpośrednio do lasu, który no jak widać jest przed nami. To już akurat ciężko przegapić. O, tu mamy też jakieś łabędzie, żyjątka. Chodźcie maluchy, chodźcie, idziemy. Wybaczcie, że tak kamerą trochę macham i trzęsę, ale na spacerze z 2 psami obsługiwanie kamery nie jest takie proste. Zwłaszcza, że one się zaplątują w smycz lub zaplątują mnie w tą smycz. Także 2 ręce pełne. No i jakoś sobie trzeba po prostu radzić. O, a tutaj jest taki, jak widać, zbiornik. Właśnie ten betonowy, o którym mówiłem. Nie wiem, co to jest do końca, ale wydaje mi się, że to ma być jakaś opcja. Zapomniałem, jak to się fachowo nazywa. Ale to jest związane prawdopodobnie z tym, że gdyby się poziom wody za wysoko podniósł, to gdzieś ta woda ma uciekać i między innymi do tego ma służyć to, co tutaj widzimy. A tu są takie duże śruby do kanalizacji jakby, do której się da dostać do środka, prawdopodobnie żeby spuścić wodę albo coś podobnego z tym zrobić. O, a propos, już jestem zaplątany. No, chodźcie moje małe zwierzaczki, moi przyjaciele kochani. Calm down. Hiya. Come here. Come here. Yep, go on. Good guys. Tu mamy takie zejście, jak widać. Można sobie niżej wody zejść. No, dawać, dacie radę zeskoczyć? Opa. Opa. Dobrze, pięknie. No. I taka to strefa z wodą piękna. No i tutaj mamy taki kanalik, jak widać. No, razem z miarką na poziom wody aktualny. Ten odczyt się robi bodajże raz do roku. No jejku, chłopaki i dziewczyny, aleście mnie splątały tu. O, idźcie. No. Ten pomiar się robi bodajże raz do roku. No, żeby się upewnić, jak tam stoimy aktualnie z tą wodą. O. I tu taki nurcik wodny, gdzieś sobie ta woda tam płynie dalej. Tutaj dość ślisko jest, więc trzeba w miarę ostrożnym być. O kurde, nie ciągnijcie mnie tak, bo fiknę zaraz. No. No i to sobie spływa tam dalej w dół. I gdzieś tam leci w te głębiny lasu. Tak, łobuziaki? No właśnie. No i teraz idziemy dalej tym mostkiem. Przed chwilą byliśmy tam na dole. No i się wchodzi w tą strefę lasu. On się ciągnie dość daleko. Tu jak widać przechodzi National Cycle Network, czyli domyślam się, że to jest ten dość sławny Trans-Pennine Trail, chyba tak się to nazywa.
Jest to taki szlak dla rowerzystów, który ciągnie się przez całą Anglię i nie jestem pewny, czy się też nie rozciąga na inne strefy, takie jak na przykład Szkocja czy Walia. Na pewno leci przez całą Anglię różnymi tam bezdrożami, żeby dało się samym rowerem przejechać całość. I taki angielski las to już ma swój sens. Jest dość piękny, ma wysokie drzewa. Wiadomo, nie są aż tak zaliścione jakby były latem, bo już mamy jesień, jest dużo ściółki na ziemi. Ale nie zmienia to faktu, że las jest fajny. No nie wiem, czy niektórzy sobie zdają sprawę, ale są takie części lasów w Anglii, które są bardzo, no nijakie powiedzmy. Drzewa są niskie, maksymalnie do 4-5 metrów i właściwie to jest las. Ktoś by może to tak nazwał, ja to nazywam dużą przestrzenią wysokich krzaków. Ale tutaj mamy naprawdę las, konkretny las. Wystarczy spojrzeć, ile jest igieł na ziemi. O. No i w te piękne korony drzew. No. Naprawdę piękny. Jak tam dalej się udam, troszeczkę w głąb, to ten las się troszeczkę taki przyjemniejszy dla człowieka zrobi częściowo, bo się pojawią ścieżki specjalne, ławki, stoliczki i tak dalej. No i może trochę mniej będzie tych po bokach, no nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tutaj wszędzie są kolczaste rośliny, malina jakaś i tak dalej. Bardzo ciężko jest przez takie coś się przedzierać, a już zwłaszcza dla psów, które sobie łapki na tym mogą pokaleczyć, więc muszę ostrożnie dobierać ścieżki. No więc tak jak zakładałem, jest to nic innego jak właśnie ten Trans-Pennine Trail, którym można ruszyć w jedną czy w drugą stronę. Tam na znaku widzę, że w tę stronę byśmy doszli do Anglers Country Park. Także może właściwie to pójdziemy w tą stronę. Chociaż nie powiem, bardziej mnie kusi wejść w ten las tam w głąb. Ale i tak będę tędy wracał, to może wtedy odbiję w tamtą stronę. Chodźcie maluchy, chodźcie, idziemy dalej. No, idziemy. Tak, spacerek. Mam taki temat na dzisiaj, bo mamy sezon na nic innego jak zbieranie grzybków. Prawdziwki, borowiki, kurki, co popadnie. I jest to dość skomplikowana sprawa, bo w UK z tym zbieraniem grzybów trzeba być bardzo ostrożnym. Bardzo dużo osób rozsiewa nieprawdziwe informacje, że w Anglii nie można, znaczy w UK nie można zbierać grzybów. To nieprawda, można zbierać. Można zbierać, aczkolwiek powinno to być w ilościach takich, że to jest na własny użytek. No i co jeszcze za tym idzie? To za tym idzie, że jeżeli robisz to na prywatnej ziemi, która należy do kogoś, należy zapytać właściciela, ponieważ grzyby również należą do niego. Leo! Oj! No popatrzcie, jaki urwis. Calm down. Oh, bad boy. You are bad boy. No, you shouldn't do that. Poczekam chwilkę, aż tam państwo starsi sobie pójdą. Bo mam nieokrzesanego tutaj zwierzaka, który drze się na nich niepotrzebnie. A nie chcę, żeby ich obszczekiwał całą drogę. Także wracając do wątku grzybów. Jest legalne zbieranie, tylko że na własny użytek, a nie na handel i nie w zbyt dużych ilościach.
Też jest bardzo istotne, że nie każdy grzyb można zrywać. Są grzyby objęte taką względnie ochroną, tak to nazwijmy. I tych poszczególnych grzybów nie wolno nawet w ogóle zrywać, nawet w miejscach, w których teoretycznie można zbierać grzyby. Taka dygresja a propos ławeczek porozstawianych. I odchodząc od tej dygresji i wracając do głównego wątku, innymi słowy, na przykład w takich jakichś większych lasach czy parkach zazwyczaj raczej możesz zbierać te grzyby. Tylko żeby nie przesadzać, nie brać ich za dużo, nie uszkadzać grzybów, których nie masz zamiaru zebrać, bo to też jest bardzo źle postrzegane. No i co? I innymi słowy, tak, możesz zbierać grzyby. Nie jest to nielegalne. Tak, zależy to od kilku czynników, między innymi po co zbierasz te grzyby oraz gdzie zbierasz te grzyby. Także to jest ku kwestii grzybobrania, jako małe sprostowanie dla tych, którzy nie wiedzą, jak te prawo WK tak naprawdę rozporządza kwestię tych grzybów. Aha, i warto nadmienić, tak, to jest prawda, że grzyby na ziemiach, które nie są prywatne, należą do króla Anglii. W tym momencie króla, niegdyś królowej. Choć nie na grzyby się wybrałem, to pomyślałem, że skoro już ten temat poruszałem, to grzechem by było nie pokazać wam chociaż jednego grzybka tutaj w UK. Aczkolwiek liczcie się z tym, że jadalny czy niejadalny nie ma tutaj znaczenia. Ich rośnięcia tutaj. O. Raczej już więcej grzybków wam dzisiaj nie pokażę, bo i nie w tym celu tutaj przyjechałem. A wiadomo, że tak przy ścieżce to raczej za wielu tych grzybów nie będzie. Trzeba by było włazić głębiej w las. I tutaj też kilka małych grzybków z pnia wyrasta. Uczulam od razu, żeby się nie pomylić. To nie jest łysiczka.
stoliki z ławeczkami, o których wspominałem. Nie wiem, czy tu można barbecue robić, grillować. Prawdopodobnie można te jednorazowe grille sobie przynosić i między innymi po to te stoliki tu być może są na jakiś taki letni czy wiosenny piknik. Oczywiście no już teraz, kiedy wchodzimy mocno w jesień, no to raczej nikogo tutaj nie będzie, a przynajmniej nie w takim konkretnie celu. Większość się raczej wybiera na przyjemny jesienny spacer, czyli zupełnie tak jak ja. No tam może będzie widać w oddali, jak widać, troszkę ludzi tam sobie drepta. Co chwilę kogoś mijam, bardzo dużo rowerzystów, co też mnie nie dziwi, bo tutaj jest ten Trans-Pennine Trail. No i fajny szlak. W lasku pojeździć to żyć nie umierać. Można oddychać pełną piersią. A my się już powoli kierujemy z powrotem do samochodu. Psy się troszkę wyszalały. Ja też sobie odetchnąłem. Z grubsza pokazałem, jak wygląda ten park. Mianowicie Howe Park Woods. Wood? Jakoś tak to było. Z pamięci teraz mówię. No i co? Następnym razem pewnie się widzimy w zupełnie innych okolicznościach. Będę od czasu do czasu coś bardzo tak niespodziewanie wrzucał z terenów UK. Nie będzie to format, w którym będę regularnie to wrzucał. Będą to bardzo, bardzo takie nagłe i spontaniczne wrzuty. Bo to zależy, czy będę miał czas gdzieś pojechać, coś nagrać, o czymś opowiedzieć. Niestety człowiek żyje w dużym stopniu pracą i obowiązkami codziennymi. A jednak się trochę wróciłem. Idę w stronę tego Anglers Country Park. Bo tu widzę, że będzie jakieś maszerowanko przez pole. To zobaczymy, do czego dojdziemy. A o co tu chodzi? To wiem, że to jakaś artystyczna forma ławki, no bo chyba nie o to chodzi, żeby ktoś się przeszedł po 3 schodkach. Chodźcie. No, idź, Iwi. Idź. Słodko. Jakaś część lasu zrobiona jako memorial, czyli ku pamięci jakichś swoich kochanych zwierzaków. Bardzo fajna koncepcja. No, jestem dumny z nich. Powiedziałem do nich nie szczekać, siad. Jeden posadził tyłek, drugi posadził tyłek. Pies przeszedł. Widziałem, że u Leona już dolna szczęka się trochę otwierała, gotowy do szczekania, ale się powstrzymał. Tak, dobry pies. Pochwałkę dostały. Jak widać, jak chcą, to potrafią. Tak, dobre psy. Chodźcie, idziemy dalej. Także jest nadzieja. Trzeba tylko bacznie mieć na nie oko. No cóż, myślę, że Anglers Country Park będzie musiał poczekać na inny dzień, bo ta ścieżka się ciągnie i nie widzę jej końca. Już się pojawiają nawet znaki powrotne na ten, powiedzmy oryginalnie, las, z którego przyszedłem, czyli ten Howe Park Wood. Także lepiej jednak wrócę tam, bo będę miał bardzo daleko do samochodu. Także mam nadzieję, że spacer Wam się choć trochę podobał. I do następnego. Powiedzcie cześć.